Dzień dobry, nazywam się Kamil Iwanicki i chciałem Was zaprosić na spacer po Bobrku w ramach projektu Familoki 360. Znajdujemy się w Bytomiu, w dawnej dzielnicy, czy w dzisiejszej dzielnicy Bobrek, dawna dzielnica hutnicza, która kiedyś jeszcze w średniowieczu powstała jako zwykła wioska i dopiero w XIX wieku przeszła ona wielką metamorfozę właśnie z tej takiej małej wioski w industrialną miejscowość, a w jej wpływ miały wielkie nazwiska. Tutaj możemy mówić o tym na przykład jak Karol Godula w połowie lat 40. zakupuje właśnie te tereny, zakupuje Bobrek i Sząbierki, a jego spadkobierczyni, zwana Śląskim Kopciuszkiem, inwestuje w ten lokalny przemysł. Karol Godula to postać ikoniczna, to ten jeden z przemysłowców połowy XIX wieku, którzy własną inteligencją, wiedzą, a także szczęściem i dobrym zmysłem zdobywa wielki majątek. On zdobywa wiedzę w dobrach Balestrema, ale potem zdobywa wielkie zakłady, kilkadziesiąt hut, kopalń, które pracują dla niego, pracują że na jego, tutaj w tym jego koncernie. I to jest ciekawe, że właśnie zwykła mała dziewczynka Jasia Gryzik dziedziczy cały majątek i staje się tym śląskim kopciuszkiem i to ona właśnie tutaj inwestuje. Inwestuje właśnie tutaj na Bobrku. Mamy tutaj domy robotnicze na nowej kolonii robotniczej, które właśnie hrabina Szafgocz inwestuje, ale to nie tylko właśnie te domy robotnicze, bo oni budują także kościół, dotują budowę szpitala, budowę kasyna i kiedy odkrywamy tą historię tego Bobrka, widzimy jak bardzo duży wpływ miała właśnie rodzina Szafgoczów na rozwój nie tylko właśnie Bobrka, ale także pobliskich Sząbierek czy Orzegowa. Tutaj w Bobrku działała huta, późniejsza huta Bobrek i kopalnia Bobrek, które właśnie dzieliły te podwórka na tych familokach na podwórka hutnicze i podwórka górnicze, a dzwony o 6, o 14, 22 wyznaczały rytm życia na osiedlu. Ale co jest ciekawe, bo właśnie tu mamy te domy robotnicze z początku XX wieku, ale pierwsze domy robotnicze jeszcze powstały kilkadziesiąt lat wcześniej na Bobrku i te domy robotnicze wciąż stoją do dzisiaj, ale wyglądają zupełnie inaczej. Kiedy tutaj powstało osiedle, one było dużo lepiej zaprojektowane. Te domy miały już większą funkcję. Tutaj powstało w sumie 60 domów, no i właśnie wraz z zaprojektowanymi podwórkami i tą taką małą zielenią, która tutaj mimo wszystko istniała. A z tyłu na tych archiwalnych zdjęciach możemy zobaczyć, jak bardzo te wielkie piece z tej huty Bobrek dominowały nad tymi piętrowymi familokami. Kiedy spojrzymy na te domy, na nie z bliska, widzimy ankry, widzimy wszędzie takie kotwice. Do czego one służyły? One miały właśnie usztywniać te budynki, bo wokół pod nimi federowała kopalnia, która była właśnie tym takim jednym z pracodawców no właśnie na Górnym Śląsku. No i te ankry miały zabezpieczać te budynki. Ale historia Bobrka to także jest historia trudnej tej transformacji lat 90. Kiedy spacerujemy na Bobrku, warto zobaczyć to, jak 1994 rok spowodował zmiany na dzielnicy, bo wtedy właśnie zamknięto hutę Bobrek. Do dzisiaj działa wciąż koksownia, ale to zamknięcie huty spowodowało wielkie problemy, które no, widoczne są do dzisiaj. Wiele domów stoi opuszczonych, wiele rodzin jakby przestało już pracować, mimo tego, że przez ponad 150 lat
pokolenia rodzin hutniczych żyły tutaj, żyły na Bobrzku. No i właśnie te problemy, bo to właśnie nie tylko praca, ale to, że huta zapewniała ofertę kulturalną, to, że huta zapewniała szpital, kasyno, o którym wspominałem, ale to kasyno to nie było takie, jak dzisiaj rozumiemy, tylko takie centrum właśnie spotkań, stowarzyszeń. To, że właśnie ta huta oferowała też taki formę spędzania wolnego czasu, różnego rodzaju świadczenia socjalne, spowodowało, że tysiące rodzin zostało bez opieki. I to, że dawne osiedle, jedno z najbogatszych miejscowości i gmin na Górnym Śląsku, zostało kojarzone jako jedno z najbiedniejszych osiedli. I dzisiaj, kiedy spacerujemy po Bobrzku, widzimy wiele domów, które no właśnie jest w złym stanie. Wiele domów, które jest opuszczonych, a od 30 lat widoczny jest ten brak prac, brak tak naprawdę opieki ze strony no właśnie lokalnych władz i ze strony także tutaj przemysłu. Ale ostatnio pojawiły się jakieś takie iskierki nadziei, tylko że to są małe właśnie takie iskierki, bo tutaj możemy zobaczyć jeden z kilku tak naprawdę pojedynczych przykładów rewitalizacji na Zandce. Ten budynek został w zeszłym roku wyremontowany i możemy zobaczyć, jak ładne, jak ciekawie wyglądałyby te osiedle, gdyby podjęto całkowitą rewitalizację. Tutaj w tych domach widzimy no właśnie mały, skromny detal, tylko ta zabawa skromną cegłą i tynkiem i tak naprawdę one są bardzo skromne w tym swoim, takie modernistyczne, ale bardzo dopracowane i to wszystko miało wyglądać bardzo reprezentatywnie, dostosowane właśnie do potrzeb tych rodzin hutniczych. Ale spacerując na Bobrzku możemy także zobaczyć coś ciekawego, ale to zaraz wam pokażę, to jak bardzo to osiedle się zmieniało w latach powojennych. Bo przed wojną, no właśnie tutaj Bobrek, jak wspomniałem, był tym miejscem, gdzie no właśnie było bardzo dużo takiej oferty. To była jedna z większych miejscowości, a tak naprawdę od lat powojennych widzimy, że tych mieszkańców ubywa, jest coraz mniej właśnie ludzi, którzy mieszkają, wiele osób decyduje się na wjazd do Niemiec czy do przeprowadzenia do innych dzielnic, ale kiedyś te podwórka, one były bardzo żywe tutaj. Gdy oglądamy archiwalne zdjęcia, widzimy dzieci bawiące się na tych placach, widzimy to, jak wspólnie ludzie spędzali czas, na ryczkach pod familokami, które sobie siedziały. Dzisiaj to jest trochę smutny widok, jak te lata zaniedbań wpłynęły na kształt tego osiedla, które przez wielu nazywane jest no właśnie takim trójkątem, że lepiej się tu nie zbliżać, ale jest to dla mnie bardzo mylne pojęcie, bo to jest właśnie miejsce, które warto patrzeć i warto o nie zacząć dbać. Ale co też warto pokazać, tutaj mamy taki bardzo ciekawy przykład familobloków. Czyli budynków, które powstały w PRL-u. Brakowało mieszkań i w wielu osiedlach robotniczych burzone są familoki, a w ich miejscu powstają bloki. No, takim najciekawszym, najbardziej znanym przykładem jest oczywiście Giszowiec, ale także w pobliskich Sząbierkach wyburzono większość osiedla robotniczego, wyburzono domki fińskie. Tutaj, kiedy spacerujemy po Bobrzku, możemy zobaczyć coś zupełnie innego. Jak się odwrócimy, tuż za mną widzimy właśnie jeszcze na parterze stoją takie widać też fragmenty tego ceglanego familoku, a u góry już mamy beton, mamy takie familoko-bloki. To jest kilka takich budynków, no bo po prostu po wojnie brakowało miejsc właśnie dla hutników i tutaj na osiedlu nie było gdzie już budować kolejnych mieszkań. Ale spacerując po Bobrzku, to nie tylko właśnie te domy robotnicze, ale to także też ta część w centrum.
to także jest ta historia o tej pustce, o miejscach, które zniknęły, bo zniknął m.in. Dom Kultury, a dzisiaj w tym miejscu stoi Biedronka, zniknął szpital spalony i dzisiaj też jest po prostu rośnie trawa, oraz pobliskie kasyno. To jest też historia o tym, jak te lata zaniedbań wpłynęły na kształt tego miejsca. Bobrek to miejsce, które wyglądało kiedyś zupełnie inaczej. Tutaj na rogu, na zdjęciach jeszcze możemy zobaczyć te wielkie budynki huty, a wokół biegnących małych chłopców. I to miejsce, które zniknęło, ale wciąż możemy spojrzeć na te wspomnienia, między innymi jednej z dziennikarek, która odwiedza Bobrek i opowiada o tym, że niebo nad Bobrkiem jest przemieszane z sadzą. Na skutek tego odnosi się wrażenie, jakby stale zbierało się tutaj na burzę. Cień huty ciąży nad całą osadą. U nóg tego przemysłowego Gullivera nawet familoki tracą zwykłą proporcję i wyglądają jak miniaturka osiedla. Miejsca wokół nich tyle tylko, żeby przejść. Skąpa jest huta, każdy skrawek wydziera ziemi dla siebie. I to jak kiedyś ta huta wpływała na to życie zwykłych rodzin robotniczych, możemy właśnie zobaczyć na tych dawnych wspomnieniach mieszkańców, na tych wspomnieniach osób, które odwiedzały hutę. To miejsce, Bobrek, dzisiaj zmienił się diametralnie. Dzisiaj, odwiedzając tą drugą część, jesteśmy na ulicy Stalowej, Pastera, możemy zobaczyć miejsce, które w ostatnich latach właśnie zostało jakby zniszczone, zostało zapomniane, bo wiele budynków, które tutaj stało właśnie w ostatnich 10 latach zniknęło. Dzisiaj odwiedzając Bobrek zobaczyliśmy, że kolejny familok na Pastera także zniknął. Tutaj na tej działce stał kiedyś szpital. Szpital, który służył mieszkańcom nie tylko Bobrka, ale także okolicznych mieszkańców. Szpital, który zniknął w płomieniach. Wokół widzimy dawne familoki, które powstały jeszcze w XIX wieku i te familoki wciąż są zamieszkałe, ale one są od lat nieremontowane. Te problemy z technicznymi kwestiami tych budynków pojawiają się od lat. Te problemy mieszkańców, które no właśnie nikt nie słucha i nikt nie odpowiada na nie. To wielki problem no właśnie na Bobrku. Po drugiej stronie ulicy, między tymi drzewami jeszcze 10 lat temu stał kościół ewangelicki. Był to jeden z dwóch takich drewnianych kościołów ewangelickich, które powstały bardzo szybko na potrzeby tej mniejszości religijnej, mniejszości protestanckiej na Bobrku. No, ze względu na kwestie finansowe on został wybudowany w takiej nowoczesnej metodzie, no ale po wojnie ta mniejszość ewangelicka zaczęła się zmniejszać, ta wspólnota religijna, a budynek stał coraz bardziej zaniedbany i opuszczony. No i w 2014 roku doszło do pożaru, no i budynek został zniszczony, no ale na szczęście został on odbudowany i stoi dzisiaj w Muzeum Etnograficznym w Chorzowie. Dzisiaj widzimy no właśnie w tym miejscu, gdzie mamy chodnik i tą łąkę, ten ślad po tym dawnym kościele ewangelickim. Drugi taki kościół ewangelicki właśnie w tym stylu przemysłowym stoi do dzisiaj w Rokitnicy i wciąż służy lokalnym społecznościom religijnym. Ale spacerując po Bobrku jeszcze możemy znaleźć pustkę po kolejnych miejscach, bo ja wspominałem o tym, że wybudowano tu domy, wybudowano szpital, sklepy, dom kultury, gdzie dzisiaj stoi Biedronka, ale kolejnym miejscem to był także kasyno. Takie kasyno, czyli budynek, gdzie spotykały się lokalne społeczności, stowarzyszenia. To miejsce, które było także restauracja się znajdowała i to było miejsce bardzo żywe dla lokalnej społeczności. On także zniknął w ostatnich latach, no i dzisiaj to jest kolejna pustka na Bobrku, a tam, gdzie spojrzymy, gdzie mamy te drzewa, był park hutniczy z muszlą koncertową, gdzie odbywały się orkiestry hutniczej, który dzisiaj stoi zaniedbany i zapomniany. Ja chciałbym, żeby to miejsce Bobrek stało się jednak bardziej takim miejscem troski, miejscem, o które właśnie miejscem, o które zaczną dbać nie tylko lokalne władze, ale także mieszkańcy, o to, że zaczniemy myśleć o tym,
jak takie miejsce jak Bobrek będzie można uratować. Ja chciałbym, żeby jednak to miejsce jak Bobrek stało się takim miejscem zmian, miejscem pamięci. Widać też kolejne działania tutaj. Powstaje Muzeum Koksownictwa w budynku dawnej siłowni Huty Bobrek. Plany są już rewitalizacji tego budynku. W przyszłym roku powstanie tam nie tylko właśnie kwestia wystawiennicza, ale takie miejsce dla społeczności. Ważne są także takie działania, jak parę lat temu prowadzone podwórkowi gracze, uliczne działania z dziećmi, które dzisiaj nie mają co ze sobą zrobić, a żeby zaktywizować tą lokalną społeczność, żeby mówić o tej lokalnej historii i pamiętać o tej wartości tych miejsc, która się wyłania spod tego tak naprawdę zaniedbanego. Można ujrzeć to piękno tych dawnych familoków, tylko warto o nie zadbać, a nie zostawić na zniszczenie. Ale Bobrek to także miejsce, które jest właśnie tą historią wielkich rodów, to także historia zwykłych rodzin robotniczych, które żyły w cieniu właśnie wielkich pieców hutniczych i Bobrek to miejsce, o którym warto pamiętać. Ja dziękuję bardzo za uwagę, za ten materiał o Bobrku. Jest on realizowany w ramach projektu Familoki 360, realizowany w ramach KPO dla kultury, a cały film, cały cykl filmów tak naprawdę możecie oglądać w technologii VR i technologii 360. Możecie scrollować, patrzeć dookoła i podziwiać przynajmniej taką namiastkę tego małego spaceru po Bobrku wraz ze mną. Ja dziękuję bardzo za uwagę, no i do zobaczenia na kolejnych spacerach.